tym odcinku nauczycie się budować i grać wszystkie najznamienitsze akordy durowe i molowe z septymą. A to wszystko dzięki tylko jednemu, potężnemu jak Mariusz Pudzianowski interwałowi, kwincie czystej. No więc kwinta czysta jest konsonansem doskonałym, czyli takim perfekcyjnym współbrzmieniem. Jest ona dosłownie filarem harmonii, którą znamy. Kwinta czysta składa się z 7 półtonów. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jest ich 12 i nauczycie się ich bez problemu oglądając shortsy. Możemy za ich pomocą ułożyć dwa najistotniejsze czterodźwięki w historii muzyki. Durowy z septymą i molowy z septymą. Powiedzmy, że chcemy zagrać C-dur septymowy. Lewą ręką gramy piątym palcem prymę, czyli pierwszy stopień naszej tonacji. Kciukiem budujemy kwintę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 półtonów. No to teraz prawa ręka. I tu, mili Państwo, dzieje się prawdziwa magia. A to wszystko dzięki tylko jednemu, potężnemu jak Mariusz. Teraz też piątym palcem łapiemy dźwięk C gdzieś wyżej, ale przesuwamy rękę do wewnątrz, półton niżej. W tym miejscu znajduje się septyma, a przecież gramy akord septymowy. C-dur z septymą wielką. Czyli pamiętamy, że półton niżej od prymy jest septyma wielka. I od tego dźwięku również budujemy kwintę kciukiem. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voila! Umiecie grać wszystkie akordy durowe z septymą wielką. No to teraz molowe akordy. Jeśli umiecie grać kwinty, to molowe z septymą też nie będą dla Was problemem. Gra się je dokładnie tak samo jak durowe, tylko prawa ręka gra półton niżej. Czyli jeszcze raz, budujemy w lewej ręce kwintę od C i w prawej ręce też znajdujemy dźwięk C, ale tym razem schodzimy cały ton w dół. I w tym miejscu znajduje się septyma mała. I gdy od niej zbudujemy kwintę, magicznie wyjdzie nam tercja mała. Czyli najważniejszy składnik tego akordu, bo to akord molowy. Czyli zapamiętajcie proszę, że półton jest przewrotem septymy wielkiej, a cały ton jest przewrotem septymy małej. To teraz pora zrozumieć, jak powstaje najważniejsza pięciodźwiękowa skala muzyczna, czyli pentatonika. Aby stworzyć pentatonikę, wystarczy, że od centrum osi symetrii klawiatury, czyli na przykład od dźwięku D lub As, ale zróbmy to od dźwięku D, zbudujemy dwie symetryczne kwinty, w górę i w dół. I teraz obie te kwinty przesuniemy jeszcze do środka, o cały ton. W ten sposób powstaje nam zbiór takich dźwięków. Tą skalę nazywamy pentatoniką. Usłyszycie ją m.in. gdy będziecie grać po samych czarnych klawiszach. Bo tych czarnych klawiszy jest w sumie 5. Skoro raz już dziś wspomnieliśmy o przewrotach, to warto zwrócić uwagę na to, że przewrotem kwinty jest kwarta. Kwarta składa się z 5 półtonów. Zobaczcie. Gdy zagram kwintę i zabiorę dolny dźwięk, przyniosę go oktawę wyżej, to jest przewrót. W ten sposób powstała mi kwarta. Z kwinty, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 półtonów, powstaje kwarta. Raz, 2, 3, 4, 5 półtonów. Umiejąc już bez problemu grać kwinty i całe tony, możemy dodać do naszego słowniczka akordów jeszcze dwa fajne współbrzmienia. Akord sus4, kiedy od kwinty zbudujemy cały ton w dół, czyli dodamy kwartę do prymy i kwinty. Oraz sus2, kiedy od prymy zbudujemy cały ton w górę, czyli tym razem do prymy i kwinty dodamy sekundę. No i to by było na tyle. Jest całkiem spora szansa, że w ciągu tych kilku minut nauczyłeś lub nauczyłaś się, jak zbudowane są najważniejsze akordy w muzyce. W następnym odcinku skumasz bluesa, bo poznasz ostatni z fundamentalnych czterodźwięków w tej serii, dominantę septymową, na której opiera się doskonale wszystkim znany gatunek i forma blues.